W dzisiejszym odcinku, krok po kroku w formie poradnika przerobimy ten okropnie i nudnie wyglądający rynek w Minecraft w kozackie, średniowieczne, pełne detali centrum miasta z prawdziwego zdarzenia, które mogliście zobaczyć na odcinku, w którym przerabiałem całą wioskę na survivalu. Jako że prosiliście o poradniki do tych budynków, to zaczynajmy. Teraz na ekranie wyświetlają Wam się materiały, które wykorzystałem dokładnie do budowy tego centrum miasta tutaj na tym odcinku. Wymiarów niestety nie będzie, ponieważ ten rynek jest na tyle prosty, że będę Wam go pokazywał po prostu krok po kroku. Niemniej oczywiście, jeżeli macie wykupionego wspierającego za 15 zł lub więcej, to macie dostęp do schematika w zakładce społeczność, który umożliwi Wam budowę tego samodzielnie krok po kroku z dokładną listą materiałów. A jeżeli nie, to zaczynamy budować. Jak widzicie, zaznaczyłem sobie już tutaj centrum, gdzie będę miał tą fontannę swoją i na początku odtąd podnosimy sobie na wysokość 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No i teraz tak o. Ja tutaj sobie zrobiłem na przykład coś takiego. Teraz odtąd zrobiłem jeden odstępu i tutaj zrobiłem 3, tutaj 3, tutaj 3 i tutaj 3, tak abyśmy mieli tutaj zrobione coś takiego. Ok, to już mamy taki zarys fontanny, nie? No i to oczywiście możemy sobie trochę skustomować, do czego oczywiście serdecznie Was zachęcam, żeby to nie było takie monotonne. Tutaj na przykład możemy zrobić taki kamień, tu taki, z drugiej strony możemy zrobić adekwatnie taki, no i tutaj taki, gdzie będziemy mogli sobie coś tam po prostu postawić. Jeżeli chodzi teraz tutaj o spód, no to wiadomo, ta woda będzie musiała tutaj spadać i się rozlewać, więc ja zrobiłem tak, że tutaj ta woda będzie mi się rozlewała w tych miejscach na boki, no i będzie sobie spadała tam dalej. Oczywiście tutaj mogę sobie również dodać jakieś miejsca, w których mogę postawić. Powiem więcej, nawet możemy sobie zrobić tak, że ta woda będzie się rozlewała dopiero gdzieś tutaj na tym poziomie i zrobić sobie to jeszcze niżej, czyli na przykład dopiero tutaj będzie się rozlewała gdzieś w dół. Niemniej według mnie najlepiej by było, jak ona będzie się rozlewała na tym właśnie poziomie tutaj na równo z tym. No i tu oczywiście mamy wszystko przygotowane, więc to możemy, dobra, tu możemy sobie ten spód podmienić już w zasadzie, żeby ta woda nam się tu fajnie rozlewała. No i żebyśmy mieli to też jakoś zrobione, żeby to nie wyglądało jak kupa. No i tak naprawdę możemy tutaj sobie to zostawić tak jak jest, nie? Czyli ta woda będzie nam się już w miarę spoko rozlewała. Tu zapomniałem, bo mi się zniszczyło. Dobrze, i mamy coś takiego. Idąc dalej, możemy sobie tutaj zrobić do góry nogami. W ten sposób. Oczywiście to wszystko, drodzy widzowie, warto by było skustomować, nie? Czyli jak tutaj mamy coś takiego, no to tutaj dobrze by było mieć na odwrót i tak dalej, czyli tutaj byśmy mogli zrobić też na odwrót, żeby to trochę lepiej wyglądało. No i tutaj już możemy sobie dodać kolejną rzecz, czyli jakąś tam kustomizację ponowną tego, żeby to troszeczkę lepiej wyglądało. Mamy coś takiego zrobione. No i teraz tak o, tutaj ja na bokach ustawiłem sobie coś takiego i zrobiłem sobie po prostu tutaj w ten sposób. Raz, dwa, tutaj mamy raz, dwa, coś takiego, tutaj również raz, dwa. Ok, no i tutaj zrobimy na odwrót, czyli po tej stronie będzie kamień, po tej będzie coś takiego i tu nam będzie wszystko fajnie się rozlewało. Możemy wejść w takim razie poziom wyżej, czyli tak naprawdę tutaj gdzieś, w to miejsce, czyli robimy 2 odstępy do góry, no i tu teraz z każdej strony musimy sobie zrobić jeszcze powiedzmy po jednym klocku w taki sposób. Ok, no i teraz wiadomo, tutaj dostawiamy sobie na przemian coś takiego, skoro z tamtej strony mamy to mamy to i tutaj mamy coś takiego i tak naprawdę jeżeli chodzi o naszą fontannę, to mamy już ją zrobioną i możemy wylać sobie wodę u samej góry. Jeżeli wszystko wykonaliśmy poprawnie, to tak jak widzicie, fontanna powinna nam się bardzo ładnie tutaj rozlać, nie ma tutaj absolutnie żadnej filozofii. Jeśli chodzi o dekorację tego, no to oczywiście tutaj z każdej strony możemy postawić sobie dzwon pod warunkiem, że sobie gdzieś tam podkradniemy od różnych wieśniaków. Tu oczywiście możemy sobie zrobić latarnię, natomiast inne postawić jedną z tej, drugą z tej, żeby one nie były wszystkie wewnątrz, a tutaj możemy sobie fajnie po prostu poustawiać doniczki w taki na przykład oto sposób, żeby to też spoko wyglądało. Tutaj z każdej strony, żeby to było troszeczkę ciekawiej. No i wiadomo, tutaj możemy sobie ustawić albo jakieś tam kwiatki, albo w zasadzie co chcecie, to możecie tutaj sobie wstawić, żeby to wyglądało jakkolwiek atrakcyjnie. Ja sobie zrobię tutaj akurat taki miszmasz, bo nie mam jakichś specjalnych preferencji co do tego, jak chcę, żeby moje centrum miasta było udekorowane, a chcę po prostu, żeby tu były jakieś kwiatki i tak dalej.
Czego będzie mi brakowało jeszcze tutaj? Liści. Jeżeli chodzi o liście, najlepiej według mnie pasują tutaj liście azalii i możemy sobie właśnie jakoś tam to skustomować, żeby to wyglądało jakoś troszeczkę lepiej, ładniej, w taki oto sposób na przykład, żebyśmy mieli tutaj taki, wiecie, lekko fajnie wystrojoną tą fontannę. Tu oczywiście możecie na przykład też zamiast tego zrobić to, a oświetlić dopiero tutaj po tej stronie, także to już tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od Was, jak chcecie sobie to udekorować. W moim przypadku będzie to coś takiego. Oczywiście nie zapominajcie, żeby tutaj zrobić jakąś tam właśnie tą ścieżkę wkoło tej naszej fontanny, żeby to jakoś wyglądało, czyli ja sobie tu zrobię na początek na 3, a później będę starał się to sobie jakoś połączyć sensownie, czyli zrobimy sobie tutaj na 4, tutaj na 2, tutaj na 2, ok, tutaj na 4, tutaj na 2, tutaj też na 4, tutaj na 2. Będziemy mieli jakieś tam fajne połączenie, żeby to w miarę sensownie wyglądało. Tu mamy 2, 2, o, tak, o, żeby do tych krzaczków. Tutaj mamy też do krzaczków, tutaj też mamy do krzaczków, no to tu możemy zrobić 2, 2, żeby było takie względnie równe kółko. Trochę takie zdeformowane, ale to nic. To jest jednak, pamiętajcie, że mimo wszystko wioska wieśniaków, więc możemy sobie to tak zrobić. Oczywiście tutaj warto było zrobić tak, żeby to nie było jakieś tam jednolite, tylko mimo wszystko, że tutaj się chodzi i nie wszędzie będzie równo wydeptane, więc możemy sobie to zrobić też w taki sposób, żeby to troszeczkę odstawało od takiego normalnego tego, żeby tak bardziej właśnie było, że tak wiecie, nie wszędzie jest wydeptane tak samo, nie? O to mi chodzi, jakby taka jest konkluzja. Oczywiście tutaj na środku, jak mamy te 3, no to te 3 nam wytyczają tak naprawdę naszą ścieżkę dotarcia do naszej fontanny, więc tego warto się trzymać, jeżeli będziecie robili sobie jakieś tam ścieżki. Tak jak mówiłem, ja sobie to robię tak trochę na ślepo, zresztą ja zawsze sobie robię mniej więcej na ślepo, tak jak mi po prostu to dobrze pasuje tak na oko. No i z tej strony oczywiście również możemy sobie zrobić w podobny sposób gdzieś tam jakieś dojście, że nie wszędzie jest po prostu tak samo wydeptane, mamy zrobione ścieżki i teraz tak naprawdę możemy przejść do budowy samych straganów, żeby to też po prostu dobrze wyglądało. W przypadku samych straganów, jak ja sobie je pozycjonuję? No biorę na przykład, podchodzę tutaj, skoro tu jest na 3, no to sobie robię jeden odstępu tutaj, jeden odstępu tutaj, no i mam coś takiego. Jeden stragan, drugi stragan, tu będzie na 3 oczywiście, na 3, więc może na początku zróbmy sobie po prostu te 2, no i tutaj ja zrobiłem tak, że po prostu ustawiłem sobie, to są takie małe stragany, ja tu się nie rozpędzałem za bardzo, zrobiłem coś takiego, tutaj oczywiście furtki, to naprawdę fajnie się łączy, fajnie to wszystko wygląda, tutaj dodajemy sobie oczywiście jeszcze coś takiego, tu możemy sobie dodać znowu furtki, one też naprawdę będą spoko tutaj fitowały do tego, żeby to wyglądało tak bardziej, no taki stricte stragan, a nie tam jakieś kurde wyrafinowane coś, bo też nie na tym nam zależy. Jeżeli chodzi o sam daszek, no to tutaj robimy sobie na przemian, czyli robimy raz, 2, 3, tutaj dajemy sobie raz, 2, z drugiej strony tak samo robimy raz, 2, tutaj dajemy sobie raz, 2, ciach, w taki oto sposób, żeby nam to wszystko dobrze wyglądało. Teraz jeszcze, jeżeli chcemy, żeby naszym kolorem dominującym była jakaś wełna, no to tu możemy dodać sobie wełnę w ten sposób, ale kolory dominujące powinny być ustawione jakby na krańcach, czyli że tu będzie coś takiego, a tutaj w tym miejscu dostawiamy sobie coś takiego. Tutaj oczywiście robimy sobie tak, że na przemian ustawiamy sobie góra, dół, żeby taki daszek, żeby nasz daszek wyglądał w taki sposób, czyli mamy góra, dół, góra. OK. I skoro to mamy, to tak naprawdę zostaje nam po prostu dodać banery, czyli tutaj, znaczy banery, sztandary. No i oczywiście tutaj z przodu dodajcie sobie te sztandary, z tyłu już nie musicie, ale z przodu, żeby po prostu było wiadomo, że to jest żółty stragan, nie? No i tak naprawdę w taki sposób to jest struktura, którą wykorzystujemy do zbudowania jakby każdego straganu, czyli każdy stragan będzie wyglądał dokładnie tak samo, czyli tutaj robimy sobie na przykład znowu stragan, pokażę wam tą bazę, nie? Jedyne co się zmienia to kolory wełny tak naprawdę. Czyli tutaj mamy fajną bazę do tego, później robimy sobie na 2 do góry, na 2 do góry, na 2 do góry, na 2 do góry. Tutaj oczywiście sobie to wszystko fajnie łączymy, żeby to nam dobrze wyglądało.
Jeżeli macie problemy z tym łączeniem, to zawsze pamiętajcie, że możecie sobie zrobić tak, że tutaj sobie przeciągniecie schodki i po prostu tutaj, żeby szybciej budować, to sobie zrobicie coś takiego, to sobie później rozwalicie, to sobie zamkniecie i znowu zrobicie raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Tutaj postawicie sobie raz, kurczę, ale w odpowiednim kierunku, Patryk. Coś takiego. Tutaj oczywiście też coś takiego. Ja sobie wezmę stąd białą wełnę, zrobię coś takiego. Tutaj sobie zabuduję. Tu już mamy górę, więc tu lecimy dół, góra, dół, góra. Tutaj z tej strony musimy polecieć sami, czyli góra, dół, góra, dół, góra. Bierzemy sobie jakikolwiek inny kolor, czyli na przykład weźmiemy sobie niebieski sztandar od razu i niebieską wełnę, bo na przykład taki chcę mieć kolejny kolor. Tutaj sobie ustawiam coś takiego, dostawiam sobie sztandar jeden, drugi, no i od przodu oczywiście dostawiam sobie również coś takiego. I tak naprawdę możemy sobie to powielić. Ja sobie zrobiłem właśnie tak, że to sobie po prostu przekopiowałem tutaj, tutaj i tutaj, więc po prostu ja pstryknę palcami i po prostu zrobię dokładnie to, co wam tutaj pokazywałem, tylko pozmieniam kolory wełny i to w zasadzie tyle. Ok, i jak widzicie, zrobiłem sobie już wszystkie stragany, które chciałem mieć zrobione. Oczywiście, jeżeli robicie to na serwerze czy coś, to możecie zrobić to dużo większe. Jeżeli chodzi o te dróżki, to ponownie, tak jak mówiłem, ja sobie przychodziłem, tutaj mamy te dwa i te dwa bloczki. I odtąd robiłem jeden odstępu, odtąd robiłem jeden odstępu i po prostu tak robiłem kolejne, każde stragany, żeby się później nie mówili, że wam nie pokazałem, jak to zrobić i tak dalej. To tak jak mówię, jak robiliśmy sobie te dwa i te dwa, czyli mamy tak o, tu mamy 3, tu mamy 3, później tu robiliśmy 2, 2, to od tego jeden odstępu, od tego jeden odstępu i zrobimy sobie schemat. Tu od tego jeden i schemat. Od tego jeden i schemat, żebyście nie mówili, że tego nie pokazałem. Tutaj oczywiście możemy sobie pododawać liście. Pamiętajcie tylko, żeby to było naprzemiennie, czyli jeżeli mamy tutaj coś takiego, no to tutaj robimy na odwrót po prostu, nie? Tu oczywiście możemy sobie porobić oświetlenia i ponownie oświetlajcie tak, żeby to było na przemian z uwagi na to, że po prostu, żeby nie było czegoś takiego, że tu macie nasrane po prostu tego oświetlenia, bo to też nie wygląda wcale dobrze, a tak oświetlamy trochę większą powierzchnię dzięki takiemu oświetlaniu na przemian. Dobra, to mamy zrobione. Oczywiście tu z tyłu również możecie sobie pooświetlać, jeżeli macie taką potrzebę, bo na przykład będziecie coś tutaj robili, chcecie, żeby tu było widno i tak dalej, bo tu będą jakieś wasze dekoracje. Spoko, róbcie to, nie ma najmniejszego problemu. Idąc po najniższej linii oporu, jak możecie to udekorować, no to tak o, tu możecie zrobić skrzynkę na przykład, nie? Co my tam jeszcze mamy? W kolejnych tych możemy, oczywiście, zapomniałem jeszcze powiedzieć jedno. Tutaj ważna rzecz, możecie zrobić wystawkę po prostu i wrzucić tu jakieś przedmioty, jakie chcecie. Tu na przykład możecie zrobić coś takiego, że tu z tyłu będzie łucznik i będzie miał jakiś tam stół i tu będzie sprzedawał swoje wyroby. Tu z tyłu możecie z kolei ustawić kowala, który też będzie miał tam jakieś swoje wyroby. Tu na przykład możecie zrobić tak, że będziecie mieli wędzarnik i też będzie tutaj miał jakieś swoje wyroby i tak dalej, i tak dalej. To już co tak naprawdę sobie tutaj ustawicie, to już jest wasza sprawa. Pamiętajcie tylko, żeby tu po prostu zrobić jakąś wystawkę. Tu możecie przypiąć tabliczki z cenami do tego i będzie naprawdę super to wyglądało. Będzie to naprawdę zadbany, fajny ryneczek, z którego myślę, że każdy będzie chciał z chęcią korzystać, jeżeli zrobicie po prostu coś takiego. Skoro to jest rynek, to oczywiście nie może zabraknąć tutaj takich różnych, drobnych, fajnych rzeczy. Czyli tak o, ja na przykład tutaj chciałbym sobie zrobić coś takiego na 2, tutaj zrobię sobie coś takiego, tutaj zrobię sobie skrzynkę, albo nawet dwie skrzynki osobne, albo jedną połączoną, tutaj sobie zrobię coś takiego, tutaj dodam sobie raz, dwa, ciach, tutaj sobie dostawię jeszcze do tego w ten sposób, pyk, pyk, elegancko, tutaj mogę sobie zrobić coś takiego, albo nawet bez tego tak naprawdę i mogę sobie zamiast tego tutaj porobić w ten sposób, jeżeli chciałbym zrobić sobie jeszcze taki bardziej imersyjny ten mój wóz do transportu, coś takiego i mamy na przykład w ten sposób zrobiony wózek. Oczywiście brakuje mi tu tylko przycisków do dekoracji, ciach, no i mamy oczywiście tego typu wóz i tego typu wozy możemy robić, tylko na przykład z różnymi wariantami, bo zamiast tego możemy wydłużyć to o 2 ten tył i zrobić sobie tutaj załóżmy siano, albo arbuzy, albo nie wiem co jeszcze tam byście sobie chcieli tutaj zrobić. Oczywiście nieodłącznym elementem mogą być tych dekoracji również drzewa. Pamiętajcie tylko, że jeżeli robicie drzewa,
to warto by było zrobić je na jakąś wysokość taką konkretną, żeby po prostu nie przegiąć pały, czyli na przykład tu mamy środek fajnie zrobiony, no to sobie wyliczamy tam gdzieś do góry, żeby to drzewo nam za wysokie nie urosło. I tutaj możemy sobie w tym miejscu postawić i spróbować to wyrosnąć. O, i mamy naprawdę fajne drzewko, które za duże nie urosło, a fajnie nam tutaj zagospodarowało miejsce. Jeżeli będziecie mieli taki mocno ściśnięty ten rynek, to coś takiego możecie sobie na przykład zrobić. Kolejnym pomysłem jest również to, że możecie sobie zrobić takie zwykłe drzewko, które wy sobie sami gdzieś tam posadzicie. Zrobicie to w taki sposób, tylko tu byście potrzebowali ukorzeniona ziemia, tak? Ziemia. Zakorzeniona ziemia, bo to by fajniej wyglądało. I na przykład sobie tutaj możecie zrobić dwa, wezmę sobie po prostu liście i normalnie takie zwykłe palantowe drzewko, bym powiedział, to jest takie bardzo proste, dlatego palantowe. Takie zwykłe drzewko możecie sobie tutaj takimi drzewkami poozdabiać, też nie ma najmniejszego problemu. Kolejnym pomysłem jest to, że oczywiście tutaj wszędzie możecie sobie poustawiać jakieś tam kanki, bo nie wiem, jakieś tam wodę sprzedają, czy coś, poustawiać sobie to w ten sposób, jakieś siano, tak jak mówiłem, bo na przykład będziecie mieli gdzieś kogoś, kto będzie sprzedawał jedzonko czy coś, no to też dlaczego miałby nie mieć też przy okazji siana na sprzedaż, nie? I tego typu rzeczy, takie drobne, malutkie rzeczy, takimi pierdółkami możecie to sobie podekorować, Patryk, podekorować, żeby to fajnie wyglądało i myślę, że tego typu rynek naprawdę zrobi wrażenie na niejednym graczu i na niejednym serwerze. Bym powiedział złote, a skromne. No i oczywiście przed Wami za chwilkę będzie efekt finalny. Jeżeli się Wam podobało, to już ostatni odcinek z przerabiania. Także jeżeli cała ta seria Wam się podobała, to playlistę ze wszystkimi przeróbkami macie po prawej stronie na końcu tego odcinka. Nie zapomnijcie zostawić suba, lajka, dzwona. Nie wiem, kiedy będzie następny odcinek z Minecrafta, ponieważ jestem trochę opóźniony z produkcją survivalu. Dlatego jeżeli będzie jakaś dłuższa przerwa w odcinkach, to tych długich to przepraszam. Ale i tak zostawcie suba, lajka, dzwona, bo na kolejnym odcinku z survivalu, który będzie taki dłuższy, będzie coś naprawdę dużego. Ale tymczasem przed Wami efekt finalny.